Rozpoczynam nowy cykl odcinków, oczywiście poświęconych kobietom. Chciałabym przedstawić Wam kilka sylwetek kobiet, które łamały stereotypy i wpisały się w historię światowego wspinania i himalaizmu. W tym odcinku przedstawię ikonę światowego wspinania. Będzie to Lynn Hill. Amerykanka Lynn Hill była liderką kobiecego i nie tylko wspinania w latach 80. i 90., a aż do dziś uznawana jest za jedną z najwybitniejszych kobiet uprawiających wspinaczkę skalną. To właśnie o niej słynny alpinista, dziennikarz i pisarz Jon Krakauer powiedział: Lynn Hill nie jest tylko jedną z najlepiej wspinających się kobiet na świecie. Ona jest jednym z najlepszych wspinaczy wszechczasów. Lynn Hill zaczęła wspinać się w wieku 14 lat i już wtedy nierzadko swoimi osiągnięciami zawstydzała mężczyzn. Na przełomie lat 80. i 90. wygrywała prawie wszystkie zawody, w jakich brała udział. Zwyciężyła w ponad 30 międzynarodowych zawodach. Zdobyła m.in. Puchar Świata w prowadzeniu i 5-krotnie zdobyła prestiżowe tytuły Arco Rock Master. Dla niewtajemniczonych są to międzynarodowe, elitarne zawody we wspinaczce sportowej. Często wspinacze nazywają je nieoficjalnymi mistrzostwami świata. A co więcej, została pierwszą kobietą w historii, która pokonała drogę o trudności 8B+. I tym samym pokazała w ówczesnym wspinaniu zdominowanym przez mężczyzn, że to również kobieta może zająć miejsce liderki. Ale tak naprawdę to w 1993 roku jej osiągnięcie wstrząsnęło podstawami wspinaczkowego świata mężczyzn. Po raz pierwszy w historii Lynn Hill w sposób klasyczny przechodzi drogę de Nose na El Capitan. Nie jako pierwsza kobieta, ale jako pierwszy człowiek. Dla niewtajemniczonych droga ta jest jedną z najsłynniejszych wielowyciągowych dróg na świecie i czekała bagatela 35 lat na pierwszą udaną próbę przejścia jej w sposób klasyczny, czyli taki bez wykorzystywania technik sztucznych ułatwień. Wydarzenie bez precedensu w historii światowego wspinania. A jak niewiarygodne było to osiągnięcie, świadczy fakt, że na kolejne klasyczne przejście droga de Nose musiała czekać 12 lat. Ale jakby tego było mało, rok później Lynn Hill wraca na tę samą drogę i znów pokonuje ją w sposób klasyczny. Z tym, że tym razem robi to w ciągu jednego dnia. Mieści się w 23 godzinach. Wyczyn ten magazyn The Climbing uznaje za jedno z najważniejszych dokonań XX wieku. I to właśnie po tym wyczynie Lynn Hill zwróciła się do męskiej części środowiska wspinaczkowego słynnymi już zaczepnymi słowami: It goes, boys. Amerykanka stała się swego rodzaju celebrytką, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Często występowała w mediach, była zapraszana do Białego Domu i gościła w programach rozrywkowych. Ale zawsze miała i ma wiele mądrego do powiedzenia. Ladies and gentlemen, please welcome the best rock climber in the world, Lynn Hill. Hi, nice to see you. Dziś Lynn Hill ma prawie 60 lat i nadal potrafi zaskakiwać świetną formą. Wciąż się wspina, wciąż ma ambicje i wciąż dokonuje naprawdę trudnych przejść. Obecnie prowadzi kursy wspinaczkowe i próbuje dzielić czas między wspinanie, podróżowanie i rodzinę. Z ciekawostek, swojego syna urodziła w wieku 42 lat. A do tego wszystkiego jest bardzo aktywna w social mediach i gorąco zachęcam Was wszystkich do odwiedzenia jej profili zarówno na Instagramie czy Facebooku. Chociażby po to, aby przekonać się i zobaczyć,
jak niepozorną, filigranową, mierzącą zaledwie 1,57 m ma sylwetkę. A na YouTubie znajdziecie mnóstwo filmików z jej pierwszych i obecnych przejść, co gwarantuję Wam, będzie ogromną dawką motywacji. Dla mnie osobiście Lynn Hill jest pewnego rodzaju bohaterką, ponieważ pokazała, że dzielenie przejść i osiągnięć na damskie i męskie nie do końca ma sens, a wręcz jest bezpodstawne. A w następnym odcinku sylwetka kolejnej inspirującej i ważnej w historii kobiety, którą każdy miłośnik gór i wspinaczki powinien znać.